Takim momentem, w którym my jako użytkownicy czegoś wygenerowanego moglibyśmy zostać pociągnięci do odpowiedzialności, to jest to, gdzie wygenerowalibyśmy coś, co po prostu na przykład jest plagiatem albo jest wprost czyimś wizerunkiem. Gdybyśmy wygenerowali sobie logo jakiejś firmy, logo Allegro i sobie nim się posługiwali, tylko w innych kolorach. Brzmi sensownie. Witam serdecznie w kolejnym odcinku drugiej strony sukcesu. Moim dzisiejszym gościem jest Paula Skrzypecka. Paula zajmuje się, krótko mówiąc, prawem w nowych technologiach, w AI. Paulę poznałem w tym roku na Carpathian AI Summit. Jest to osoba z niesamowitą wiedzą, ale też niesamowitą energią, której myślę dzisiaj doświadczycie. Paula, czy mogłabyś powiedzieć naszym widzom troszkę więcej, czym się zajmujesz, co robisz? No pewnie, bardzo chętnie. Jak już mnie zapowiedziałeś, główną moją wadą jest to, że jestem prawniczką. Jestem prawniczką w Creative Legal i tam zajmuję się właśnie przede wszystkim obsługą firm technologicznych, startupów, ale też e-commerce'ów, czy też firm, które dostarczają na przykład jakąś technologię dla e-commerce'ów. Naukowo też jestem związana z tymi tematami technologicznymi. Swój doktorat akurat pisałam o kryptowalutach, więc cofając się w czasie, rzeczywiście to rozbieranie na czynniki pierwsze czegoś, co było traktowane jako coś nowego albo jako potencjalna nowa bańka, było mi bliskie jeszcze przed AI-em. I staram się łączyć z jednej strony to własne zamiłowanie do technologii, do obserwowania jej rozwoju z takim krytycznym, ale nie krytykanckim patrzeniem na to, co ta technologia oferuje i co dzięki niej albo przez nią dzieje się w biznesie. Stąd też bliskie mi są wszelkie kwestie związane z ochroną danych osobowych, z cyberbezpieczeństwem. To też jest dosyć duży obszar, którym po prostu na co dzień się zajmuję, pomagając firmom robić to lepiej, albo w ogóle to robić, albo mówiąc: hej, tutaj jest obszar no go, tego nie robimy, a jak chcesz robić, to beze mnie. To jest chyba z mojej perspektywy bardzo trudna, nie to, że branża, ale może jakby część tej branży, ponieważ ona się bardzo dynamicznie rozwija. Jak ty sobie radzisz właśnie z tym, że jakby chociażby w AI-u te wszystkie przepisy dopiero się tworzą i czy czytasz po nocach różne akty prawne, żeby być na bieżąco? Tak, chociaż one nie zmieniają się aż tak dynamicznie, żeby trzeba było nadrabiać to po nocach. Myślę, że to, co jest z jednej strony trudnością, może być też ogromną zaletą i tym, co właśnie przyciąga do tej dyscypliny prawa, czyli właśnie ta dynamika i to poczucie, że jesteśmy w fajnym i szczególnym momencie i w szczególnej sytuacji też jako prawnicy, bo coś, co nazywamy praktyką rynkową, dopiero się będzie rodzić razem z nami, więc to daje nam duże pole do popisu, jeżeli chodzi o po prostu z jednej strony jakieś wyjście poza schemat, z drugiej strony szukanie rozwiązań tam, gdzie jeszcze nikt ich nie szukał, nie znalazł i weryfikowanie po prostu czasami metodą prób i błędów, czy to się sprawdzi, czy się nie sprawdzi. Z jednej strony taka analiza teoretyczna i oczywiście przygotowanie firmy pod kątem formalnym, a z drugiej strony gdzieś przecieranie szlaków i wspólne burze mózgów. Także dla mnie ta dynamika jest zdecydowanie plusem i tym, co przyciąga i utrzymuje mnie tutaj niż trudnością. Regulacja ma to do siebie, że najczęściej trochę nie nadąża, trochę nie chce nadążać i to nie zawsze jest złe, że ona nie próbuje objąć wszystkich możliwych przypadków swoim zakresem. Zawsze też staram się gdzieś patrzeć i mówić o regulacjach z uwzględnieniem ich celu, to znaczy nie skupiając się na tym, czego nie wolno, co jest napisane w artykule 52 w zdaniu trzecim, a na tym, jaki w ogóle jest sens tej regulacji, bo najczęściej ten sens jest całkiem fajnie zakreślony i jesteśmy w stanie z niego bardzo dużo wyinterpretować, jeżeli podchodzimy do niego, no właśnie
całościowo i systemowo, a nie skupiając się tylko na pojedynczych zdaniach wyrwanych z aktu prawnego. To, co uważam też jest olbrzymią wartością akurat pracy w tej dziedzinie prawa, to, że jesteśmy w ciągłym kontakcie z nieprawnikami, nie musimy gadać, nie gadamy o projektach z innymi prawnikami, tylko przeciwnie, rozmawiamy z deweloperami, z biznesem, z inżynierami i dzięki temu każdego dnia się czegoś uczymy, co możemy później przełożyć nawet w swoim myśleniu, nie o konkretnym zleceniu, ale w ogóle o stosowaniu przepisów, przełożyć na własną interpretację i własny pomysł na to, co robić, więc każdy dzień dostarcza z jednej strony jakichś newsów, które być może mają jakieś znaczenie prawne, być może nie, czasami nie mają i nie ma co na siłę ich szukać, a z drugiej strony dostarczają jakąś wiedzę, którą można przekuć później w pomysł, czy to na jakiś prawny aspekt, prawne rozwiązanie, czy po prostu uczynić z tego jakąś taką inspirację do budowania wspólnie procesu w biznesie, który zarazem będzie po prostu mieścił się w ramach prawnych. Jakby niesamowicie mówisz o tym, widać w tym, że ty się po prostu tym pasjonujesz, a dla mnie, jeżeli ktoś się czymś pasjonuje, to jest w stanie robić te rzeczy lepiej niż ci, którzy po prostu przychodzą do pracy, żeby coś odbębnić w cudzysłowie, także bardzo się cieszę, ten entuzjazm twój widać. To tak jak mówisz, troszeczkę tworzysz historię w jakiś sposób. Chociaż z drugiej strony jakby te rzeczy, które ciebie pasjonują, mnie jako przedsiębiorcę, może mniej, bo ja jednak tworzę narzędzia AI-owe też, więc gdzieś tam się może troszkę lepiej odnajduję niż, nie wiem, takie bardziej standardowe biznesy, ale wiem, że przedsiębiorców i cały biznes ten AI trochę przeraża pod kątem prawnym. Powiedz mi, gdzie moglibyśmy szukać takich pierwszych informacji, żeby mieć się na czym oprzeć i jakoś się odnaleźć w tym świecie? To tak, generalnie z prawnego punktu widzenia myślę, że warto w pierwszej kolejności nie tyle skupiać się na newsach o kolejnym narzędziu albo o kolejnym pozwie, bo one oczywiście są ważne. Kolejne narzędzie to może być jakieś biznesowe wsparcie, ale nie musi. Kolejny pozew może świadczyć o jakiejś tendencji, ale pamiętajmy, że ten pozew jest składany w konkretnych okolicznościach przeciwko konkretnej firmie na konkretnym prawie i one nie mają przełożenia 1:1 na to, o czym na przykład mówimy w polskim e-commerce. Mogą, ale najczęściej nie mają. I to też bardzo często jestem pytana o to, że na przykład pojawiło się AI Overview, co to znaczy z perspektywy prawnej. Nie wszystkie nowinki technologiczne coś znaczą z perspektywy prawnej i muszą znaczyć. To znaczy prawo powinno zawsze podążać za biznesem, a nie odwrotnie. Dlatego warto patrzeć na to, co się pojawia, co ktoś o tym mówi, natomiast jednocześnie to nie jest wyrocznia i pamiętajmy o tym, że nie ma co przekładać jednej informacji zaistniałej w jakimś kontekście od razu na wszystkie możliwe szerokości geograficzne. Z drugiej strony niezmiennie warto z uwagi na to, że akurat przepisy dotyczące sztucznej inteligencji to w pierwszej kolejności będą przepisy unijne. Warto patrzeć, co się dzieje na stronach unijnych instytucji, jeżeli chodzi o publikację AI Aktu. No on już akurat nawet zdążył nam wejść w życie 2 sierpnia. Tam będą się pojawiać informacje o tym, co wymyślił dla nas AI Office, czyli unijny urząd, który będzie interpretował i wspierał egzekwowanie tych przepisów. Tam zobaczymy, jaka jest unijna strategia dotycząca danych, czyli na przykład jak pozyskiwać legalnie dane, by trenować sztuczną inteligencję, albo by tworzyć jakieś narzędzia wspierające te procesy. Niekoniecznie trzeba tworzyć swój model, czy też w ogóle brać udział w trenowaniu modelu. Także to, co robią unijne instytucje, na pewno jest wartościowym punktem odniesienia. Jednocześnie, jeżeli interesuje nas szerszy kontekst, który dotychczas nie został na przykład przez unijne instytucje jakoś szerzej zagospodarowany, na przykład prawa autorskie, to jest taki obszar, który tutaj z naszej unijnej perspektywy trochę jeszcze leży i czeka. Nie wiadomo do końca, co z nim będzie, jeżeli w ogóle cokolwiek. No to warto sięgać do interpretacji
urzędów w państwach, w których ochrona praw autorskich jest bardziej zbiurokratyzowana, czy to na przykład Stany Zjednoczone, czy Wielka Brytania. Tam są po prostu urzędy, które zajmują się z jednej strony rejestracją utworów, z drugiej strony więcej zajmują się próbą wyjaśnienia tego, na przykład od kiedy może zacząć się utwór, jeżeli mówimy o czymś generowanym przez sztuczną inteligencję, jakie są podejścia, jakie są ryzyka w tym obszarze. Wreszcie taka rzecz całkowicie uzupełniająca gdzieś tą codzienność, to po prostu taki bieżący kontakt. Jest mnóstwo prawników, którzy po prostu na co dzień piszą różne rzeczy o tym, jak przepisy interpretują, z czym się spotkali. To też jest wartościowe i może być jak najbardziej fajnym źródłem informacji o tym, co się dzieje. No i pamiętajmy, że jak są to prawnicy, a nie ktoś inny, to prawnicy przynajmniej w teorii biorą odpowiedzialność za to, co piszą, więc można ich traktować z trochę większym zaufaniem niż po prostu entuzjastów. I ja tutaj mogę powiedzieć, że ja czytam Twoje posty na LinkedInie i też podlinkuję na pewno Twój profil i zachęcam do obserwowania, bo raz, że fajnie piszesz w przystępny sposób, no i często trafiasz w to, co tam przed mi jest potrzebne, więc bardzo dziękuję, że poświęcasz na to czas. Powiedz mi, no jakby tak to wszystko się troszeczkę tworzy, ale powiedz, czy są już jakieś wpadki? Znasz jakieś takie wpadki prawno-AI-owe, które miały miejsce tutaj na polskim rynku na przykład? Tak, znam kilka. Pierwsza z nich to chyba najszerzej gdzieś komentowana i w ogóle najszerzej obecna w mediach w ubiegłym roku, no to jest case dwóch polskich uniwersytetów, mianowicie Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Uniwersytet Wrocławski zamówił w trybie zamówień publicznych raport u Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. No i ten raport, jak się okazało, był słabej jakości, a na domiar złego był wygenerowany m.in. przez ChatGPT. Uniwersytet Wrocławski zweryfikował to dostępnymi wówczas narzędziami. No i pojawił się kłopot prawny na sam koniec, bo w zasadzie żadne postanowienie umowy czy zapytania nie wskazywało na taki zakaz, jak zakaz korzystania z generatywnej sztucznej inteligencji, a jednak uniwersytet nie chciał przyjąć tego zamówienia, ponieważ nie spełniało ono standardów, a poza tym on oczekiwał na przykład, że będzie miał pełne prawa autorskie do tego, by z niego korzystać, a jeżeli mówimy o treściach wygenerowanych przez sztuczną inteligencję, niemodyfikowanych przez człowieka, to one w świetle prawa utworem nie są. W związku z czym pojawiła się trochę patowa sytuacja i co się okazuje? No w takim przypadku wcale nie trzeba mieć nowych przepisów tworzonych gdzieś trochę na kolanie, być może na potrzeby specjalnie zagospodarowania tematu generatywna sztuczna inteligencja. Można się odwołać do kodeksu cywilnego i powiedzieć: hej, to jest nienależycie wykonane świadczenie, bo jeżeli to mi się nie nadaje do celu, do jakiego miało się nadawać, no to już niezależnie od tego, czy to była sztuczna inteligencja, czy 5-latek po godzinach w przedszkolu, to po prostu nie powinno mieć miejsca, w związku z czym nie nadaje się do umówionego celu. Innym case'em, z którym się spotkałam, również on dotyczy instytucji publicznej i również dotyczy zamówień. Mianowicie instytucja zamówiła wykonanie nagrań do różnego rodzaju materiałów szkoleniowych dla przedsiębiorców, dla startupów. No i współpraca pomiędzy tymi dwoma podmiotami trwała już od wielu lat, tylko że nagle wykonawca nieco zmienił swój model biznesowy i uznał, po co mam płacić lektorom dużo pieniędzy, jak mogę wziąć awatary i nie płacić im tyle pieniędzy. I tak też uczynił i zaczął korzystać z awatarów i zaczął generować te głosy i nagrania przy wykorzystaniu różnych narzędzi sztucznej inteligencji. Oddał tak wykonane zamówienie, no i pojawił się kłopot, bo po pierwsze było słychać, że to nie jest głos człowieka, po drugie był problem związany z tym, że te nagrania były wykonywane w języku polskim, boty nie zawsze sobie jeszcze, czy voiceboty nie zawsze sobie po prostu z nim radzą i czasami pojawiają się śmieszne pomyłki, czy też przejęzyczenia i tam one były, gdzie z uwagi na
na funkcję tych materiałów po prostu nie mogło ich być. No ale wykonawca mówi, no wiecie, w umowie nic nie było na ten temat. Miały być nagrania, są nagrania. Jest nagrany cały tekst, który miał zostać nagrany. I tutaj znowu lądujemy w tym samym punkcie, to znaczy faktycznie nie zabroniliśmy wprost korzystania z tego rodzaju rozwiązań, ale to, co otrzymaliśmy, nie nadaje się do tego celu. Można by było się zastanawiać, co w przypadku, gdy będziemy przekraczać co chwilę te bariery technologiczne i te nagrania rzeczywiście będą coraz lepsze i będą się już nadawały, ale z drugiej strony jest jakiś okres przejściowy, w którym można mieć takie poczucie, że teraz to trzeba na każdym kroku pisać. Nie zgadzam się, żeby było z AI, że nie może mieć 6 palców, że głos nie może przeskakiwać i tak dalej. Gdzie jest ta granica zdrowego rozsądku i granica tego, co mnie zabezpiecza? Także tutaj z jednej strony znów możemy mówić o tym, że jakieś zamówienie nie zostało wykonane należycie. Z drugiej strony jeszcze decydują konteksty. Ja bardzo często zaczynam różnego rodzaju szkolenia od wskazania istotnej informacji ze swojego życia, a mianowicie takiej, że złamałam żebro kaszląc. I to jest bardzo istotne z tego względu, że jak ja złamałam żebro kaszląc, to wszyscy się ze mnie śmiali. Ale jak Iga Świątek złamała żebro kaszląc, to wszyscy byli bardzo skonsternowani i mówili, że naszej tenisistce przydarzył się incydent kaszlowy. To jest właśnie kontekst. I tak samo jest z jajem. Kontekst ma znaczenie. I tutaj kontekst był taki, że w umowie było napisane, że są przenoszone prawa autorskie, że są zgody na wykorzystanie głosu. Skoro są prawa autorskie, skoro są zgody, to dlaczego głos jest wygenerowany? W związku z czym można domniemywać z kontekstu tego, co jest w tej umowie, że to jednak mieli być ludzie, tylko na ostatniej prostej jakoś się tak zadziało, że jednak było taniej wygenerować. I to są takie spory, które być może znajdą swój finał w sądzie i będziemy mieli przy okazji jakieś rozstrzygnięcia dotykające problemu generatywnej sztucznej inteligencji, ale nie ma to co też sobie robić zbyt dużego apetytu, bo zobaczmy, że to prawo cywilne i zasada swobody umów i kwestia należytego wykonywania zobowiązań to są na tyle odporne na upływ czasu i na tyle uniwersalne i pojemne instytucje prawne, że one sobie poradzą. Po prostu poradzą sobie z tym rozwojem technologii. Więcej, myślę, będzie do zrobienia, tak już trochę wyprzedzając, na przykład w kontekście prawa karnego, czy w kontekście zasad świadczenia usług drogą elektroniczną, do czego pewnie jeszcze dojdziemy. Wiesz co, powiem Ci tak biznesowo patrząc na tą sprawę, w ogóle nie pojmuję, jak tej firmie opłacało się nadużyć taką długą, dobrą relację, bo wiadomo, że jak się współpracuje z kimś już przez lata, to też jest zbudowany ten workflow, rzeczy idą szybciej, pewne rzeczy są wiadome i jest to w jakiś sposób dla wykonawcy tańsze i myślę, że atrakcyjne jakby. I żeby zaoszczędzić trochę pieniędzy, on postanowił dostarczyć te nagrania w takiej formie, gdzie no trochę oczywiste jest, że to jeszcze nie jest na tym poziomie, żeby ta instytucja by się nie zorientowała. A powiedz mi, tutaj widzę jeszcze jakby takie roszczenia od strony lektorów, których głos był użyty. Czy mogą się też takie roszczenia pojawić? Jak najbardziej, jeżeli nie zostało to z nimi w żaden sposób uzgodnione, to pewnie doszło do naruszenia, mogło dojść do naruszenia ich wizerunku również, jeżeli tam pojawiały się jakieś awatary, albo po prostu do wykorzystania ich głosu, czy nagrań ich głosu w sposób, na który się nie zgadzali. I to w celu komercyjnym. Okej, na no sam to koniec. Czyli w takim razie wiemy, żeby raczej ostrożnie podchodzić do rzeczy generowanych, jeśli nie jest to ustalone w umowie. A powiedz mi, no bo gdzieś tam te prawa autorskie są też takim ciekawym tematem, chociażby, no nie wiem, może nie w kwestii trenowania modeli, bo nie wiem, czy będziemy ruszać ten temat, może jakby skupmy się na razie od takiej biznesowej strony, czyli jakby używanie przez biznes narzędzi AI-owych. Jak oni mają podejść właśnie do kwestii praw autorskich, tak? No bo nie wiemy, na czym były trenowane te modele, nie wiemy też, nie wiem, obraz wygenerowany z Midjourney, nie jesteśmy pewni, czy na przykład, czy to nie jest faktyczna osoba, no bo nie mamy jak tego sprawdzić. Jak do tego podejść? Jak tego używać bezpiecznie?
Przede wszystkim systemowo, czyli punkt pierwszy, zdefiniujmy sobie, z czego chcemy korzystać, jakiego rodzaju narzędzia, wręcz które narzędzia są nam rzeczywiście potrzebne, są dla nas użyteczne i popatrzmy, co jest napisane w warunkach korzystania z nich, dopasujmy te licencje, na której chcemy się oprzeć, do tego, czego potrzebujemy, bo zdarza się tak, że na przykład firmy korzystają sobie, jest jakieś ciche przyzwolenie na generowanie sobie treści, czy to z Midjourney, czy z czegoś innego, natomiast pracownicy, czy jacyś podwykonawcy działają na swoim prywatnym koncie i okazuje się później, że generalnie no to tam jest zakaz korzystania z tego w celach komercyjnych. Oczywiście możemy sobie snuć opowieści o tym, jak bardzo prawdopodobne bądź nieprawdopodobne są roszczenia ze strony Midjourney, ale chodzi o to, żeby budować tę bezpieczną praktykę od samego początku. A Zwłaszcza, ja że plany. No, zatrzymam cię troszeczkę, bo jak to jest, czy jeżeli mamy na przykład bo przy jakby darmowym korzystaniu z narzędzi, no to jest oczywiste, że nie powinniśmy tego wykorzystywać komercyjnie, ale jak już mamy płatną subskrypcję, na przykład z Midjourney, czy najczęściej te płatne już na to pozwalają. Czasami jest też tak, że darmowe również pozwalają, ale na przykład są jakieś dodatkowe wymogi. Perplexity na przykład wymaga oznaczania w ogóle pochodzenia treści z tego narzędzia. Dotąd widziałam jeden przypadek takiego oznaczenia, ale formalnie wymaga, no, więc jest. Także w większości przypadków najczęściej płatna subskrypcja w cudzysłowie załatwia sprawę. To jest też istotne na przykład, jeżeli chcemy sobie wygenerować logo i później zarejestrować je jako znak towarowy. Nie każde narzędzie na to pozwala. Na przykład mamy Canva Pro, w której rzeczywiście jest wprost w warunkach napisane, że można sobie to logo czy ten utwór, który stworzymy, zarejestrować jako znak. Canva nie ma nic do tego, ale nie zawsze tak musi być. Więc patrzymy w warunki, wybieramy plan, nie unikamy sytuacji, w której ktoś tworzy coś na swoim prywatnym koncie. To ma po pierwsze minus taki, że możemy naruszać warunki licencji danego dostawcy. Jeżeli to jest wielki dostawca typu OpenAI, oczywiście nie spodziewałabym się pozwu, ale jest też mnóstwo lokalnych narzędzi, coraz więcej firm z Polski po prostu robi jakieś produkty, jakieś narzędzia, na przykład dedykowane dla branży marketingowej. I tutaj już tych punktów styku potencjalnie w przyszłości i ten ląd, który może się zapalić, jest po prostu krótszy i wtedy nie warto. W związku z czym warto na to patrzeć i świadomie wybierać te narzędzia do portfolio. Druga rzecz, jaką warto przeanalizować, popatrzmy na to, kto stoi za tym narzędziem, jak te dane, które tam trafiają od nas, są wykorzystywane, czy możemy na przykład wyłączyć możliwość uczenia się na tych danych. Nie musimy, to nie jest wymóg. Możemy jak najbardziej otwarcie do tego podchodzić, ale świadomie tym zarządzajmy. Co na temat naszych użytkowników, na temat tego, co generujemy, naszych promptów, chcemy, żeby sobie żyło dalej, albo wiemy, że będzie żyło dalej, bo jest tam to nam wprost komunikowane, a co nie. Kolejna kwestia, taka nawet już nie tyle prawna, co praktyczna. Wiele z tych narzędzi wprost wskazuje, dostawców tych narzędzi wprost wskazuje w warunkach korzystania z nich, że na przykład nie gwarantujemy Ci, że to, co zostało dotychczas przez Ciebie wygenerowane, nagle sobie nie zniknie. Więc backupujmy to. Nie wynika to z żadnego przepisu, ale po co później to odtwarzać? Jest to tym bardziej ważne, jeżeli ktoś w naszym imieniu korzysta z tych narzędzi. Dbajmy o to, żeby nam to backupował. Współprace się kończą. Jak ChatGPT padnie, to padnie i co? A my zostajemy wtedy z niczym. Ja tutaj też poruszyłaś delikatnie kwestię tej prywatności i ochrony danych osobowych. Jak wiemy, jakby te rzeczy, które, nie wiem, chociażby używamy do trenowania, nie to, że modeli, ale na przykład GTP-sów, tych asystentów GTP, nie wiemy do końca, gdzie one trafiają. Jakby nie wiemy, jak są wykorzystywane, czy model się w jakiś sposób ich uczy, ale czy dostaje się to do tego głównego modelu, nie wiemy. Jakie tutaj zalecasz takie środki ostrożności, żeby nie naruszyć na przykład czyichś danych? To przede wszystkim patrzymy na to, jakie umowy nas wiążą na przykład z klientami. Jeżeli podpisaliśmy z klientem NDA i ona jest taką NDA, że
nic nam nie wolno nikomu udostępniać i zastanawiamy się, czy w ogóle prawnikowi możemy pokazać umowę, a w dodatku mamy 5 milionów kary za każde ujawnienie, no to może warto pomyśleć, czy jak chcemy robić ofertę czy strategię dla tego klienta z wykorzystaniem jakiegoś narzędzia, to czy to jest dobry pomysł? Jak wiemy jeszcze, że klient może być dociekliwy i później może mieć problem, w cudzysłowie, z taką naszą aktywnością, czyli nie było to z nim uzgodnione, może być podejście absolutnie wykluczające, że on się na to nie zgadza. Jest całkiem sporo firm, które po prostu zakazują korzystania i nie chcą mieć absolutnie niczego wspólnego z tego rodzaju narzędziami z przeróżnych powodów, więc nie warto brać na siebie tego ryzyka, bo pamiętajmy, że z formalnego punktu widzenia wpisanie promptu do stworzenia czy to strategii, czy jakiejś oferty, to będzie w praktyce ujawnienie jakichś informacji poufnych naszego klienta jakiemuś podmiotowi trzeciemu. Jak można sobie z tym poradzić od strony formalnej? Pisząc na przykład wprost, to jest nasza NDA, a tutaj znajduje się punkt, w którym piszemy, że korzystamy z asystentów do robienia notatek albo korzystamy z takich i takich narzędzi i klient jest z tym OK, a my mu transparentnie mówimy, jakie informacje o nim mogą się tam znaleźć. Druga kwestia to dane osobowe. Jeżeli chodzi o dane osobowe, dobra wiadomość jest taka, że nie potrzebujemy zgody na to, żeby czyjeś dane wpisać, wykorzystać w taki sposób. Natomiast modelowo ta osoba powinna być tego świadoma, więc znowu cofamy się do tego punktu, w którym informujemy na którymś etapie współpracy czy rozmowy z klientem, że sobie z tych rzeczy, z takich narzędzi korzystamy. To sprawia, że jego dane mogą tam trafić, no a dostawca tego narzędzia może je gdzieś w swoich zasobach pozostawić, czy to przez pewien okres, czy nawet bez z góry określonego terminu ważności takich danych. Dostawcy usług są różni, w związku z tym nie bierzmy też na siebie tego ryzyka w całości. Kolejna sprawa, no to kwestia praw autorskich właśnie i jak do tego podejść tak najprościej, a zarazem w miarę kompleksowo, to tak. Zasada generalna jest taka, że to, co wygenerujemy, ten output, który dostajemy, to nie jest utwór, bo utworem może być tylko coś, co zrobił człowiek. No ale schody zaczynają się wtedy, gdy uświadomimy sobie, że w sumie przecież w większości przypadków to, co zostanie wygenerowane, jest przez nas jakoś modyfikowane. Tak jak fotograf obrabia w Photoshopie za jajem zdjęcia, on zrobił to zdjęcie, później została wygenerowana jakaś wariacja na temat tego zdjęcia, on później nad nią dalej pracuje. Tak samo my, czy pracujemy na tekście, czy pracujemy na grafice, którą otrzymaliśmy i wtedy dając ten swój twórczy wpływ, tę swoją wartość dodaną, twórczą, autorską, samodzielną, możemy spowodować, że ten efekt końcowy, ten końcowy wytwór jednak tym utworem będzie, bo będzie spełniał wszystkie cechy utworu. Prawo nie daje tutaj żadnego algorytmu, że to ma być 50%, 150%, 20%. To jest niedookreślone i to może być plus przy formułowaniu umów. Wspominałeś, że tutaj robimy właśnie coś przełomowego, co może być praktyką. To nie jest może przełom na skalę ogólnopolską, ale to może być przełom w relacjach pomiędzy nami a klientem. To znaczy, jeżeli prawo nie daje nam bezwzględnych wymogów, to stwórzmy je sami. Napiszmy klientowi, jeżeli nasz grafik coś zmodyfikuje, to my uznajemy to za utwór, więc przenosimy na ciebie prawa autorskie, a ty nam za to płacisz X. Jeżeli chcesz dostać jeżeli to będą treści wygenerowane bez żadnej ingerencji, no to możesz z nich korzystać dowolnie, to nie są utwory, ale na przykład bądź świadomy tego, że one nie są indywidualne, one nie są wyjątkowe, unikalne. Takim samym utworem, taką samą grafiką może się posługiwać ktoś inny i tak samo legalnie na przykład zrobić sobie w oparciu o nią kampanię marketingową. Swoją drogą był w Polsce spór w tamtym roku 2 agencji o korzystanie z tego samego wytworu właśnie. No i... Tak, niestety w Midjourney jest tak, że te obrazy w większości są publiczne, więc ktoś może dotrzeć do tego samego zdjęcia, chyba że się używa tego Stilt Mode, ale to trzeba mieć tą najwyższą subskrypcję.
Okej, bardzo ciekawe. A powiedz mi, jak na przykład w kwestii roszczeń do osób trzecich, bo to jest chyba teraz taki gorący temat, tak? Czyli jakby tych osób, na których utworach czy danych te modele były trenowane, czy one w ogóle mają jakąś szansę pociągnąć nas do odpowiedzialności prawnej w jakiś sposób? Takim momentem, w którym my jako użytkownicy czegoś wygenerowanego moglibyśmy zostać pociągnięci do odpowiedzialności, to jest to, gdzie wygenerowalibyśmy coś, co po prostu na przykład jest plagiatem albo jest wprost czyimś wizerunkiem. Gdybyśmy wygenerowali sobie logo jakiejś firmy, logo Allegro i sobie nim się posługiwali, tylko w innych kolorach. Brzmi sensownie. Albo gdybyśmy wygenerowali czyjś wizerunek i rozpowszechniali ten wizerunek i na niego nałożyli tekst reklamujący jakiś nasz produkt. Wtedy tak. Jeżeli chodzi o to, że na przykład wykorzystalibyśmy czyjś styl i jakiś artysta uznałby, że grafika, którą się posługujemy, bazuje na jego stylu, a on się na to nie zgodził, no to tutaj szanse powodzenia tego rodzaju powództwa przeciwko nam czy roszczeń są już dosyć małe. Sam styl to trochę za mało, sam styl nie podlega jako takiej ochronie, tak samo jak sama koncepcja, sam pomysł nie podlega ochronie prawno-autorskiej, w związku z czym to trochę za mało. Co innego, jeżeli ewentualnie pojawiłyby się roszczenia artystów w stosunku do dostawców tych modeli czy podmiotów, które je wytrenowały. No tutaj spektrum ewentualnych roszczeń jest szersze, natomiast skupiając się na tej perspektywie użytkownika, to musiałaby być sytuacja, w której ewidentnie posługujemy się czymś, co mogłoby zostać uznane po prostu za plagiat. Czyli patrzymy na jedno, patrzymy na drugie i one są zbyt podobne, żeby to był przypadek. I wtedy już nie ma znaczenia, czy my to wygenerowaliśmy, czy nie, bo nam dostawca narzędzia nie daje żadnych gwarancji. Robimy to na własną odpowiedzialność. W związku z czym nie wybronimy się tym, że takie nam Midjourney wypluło. Posługujemy się plagiatem, więc ponosimy za to odpowiedzialność. A ja spróbuję dzisiaj wygenerować jakieś takie logo właśnie podobne do obecnych istniejących i zobaczę jak to wyjdzie. I umieszczę może na Da się. LinkedInie takie. Da Da się, się. tak? A powiedz mi, a jak się odnaleźć, no bo okej, my w polskim środowisku wiemy, która firma jest duża i te loga znamy, ale jak to podejść do tego międzynarodowo, no bo no nie jesteśmy w stanie znać wszystkich logotypów, na przykład, wiesz, na całym świecie. Jest to ryzykowne chyba trochę. Jak mówimy o sytuacji, gdzie chcemy sobie wygenerować logo, robimy nowy biznes, nowy projekt, więc oszczędzamy. No i chcemy sobie wygenerować logo. Co można zrobić? Pierwsza, najbardziej prymitywna rzecz, którą można zrobić bez wchodzenia gdziekolwiek indziej, to po prostu wyszukać sobie obrazem to, co mamy i zobaczyć, czy nam coś wyjdzie tak na pierwszy rzut oka po prostu. Czasami jest tak, że jest pierwszy strzał i jest. Więc patrzymy. Jak nic nie ma, albo jesteśmy bardziej ciekawi, to robimy rundkę po różnych rejestrach znaków towarowych i takie istotne dla nas będą 3, myślę. Pierwszy to jest strona Urzędu Patentowego RP. Tam jest wyszukiwarka znaków towarowych. Można wyszukiwać obrazem również. Wrzucamy to, co mamy i patrzymy, czy wyskoczy nam coś podobnego. To samo robimy na stronie EWIPO, czyli Unijnego Urzędu do Spraw Własności Intelektualnej, i WIPO, czyli Światowej Organizacji Ochrony Własności Intelektualnej. Wszędzie tam można wyszukać i po słowie, i po grafice. Czasami jest to bardziej skomplikowane, ale generalnie można. Popatrzmy, czy ktoś nie ma zarejestrowanego znaku towarowego, który byłby podobny do naszego. Gdyby się okazało, że jest, to przechodzimy do kroku drugiego, zanim stwierdzimy, że wyjeżdżamy w Bieszczady i w ogóle olać to. Przechodzimy do kroku drugiego, czyli patrzymy, w jakich klasach ten znak jest zarejestrowany, czyli do oznaczania czego on jest wykorzystywany, bo może się zdarzyć tak, że rzeczywiście znak jest podobny, ale na przykład my będziemy szyć buty skórzane w Polsce, a on jest wykorzystywany w Hiszpanii do oznaczania na przykład Hodowli czegoś rybek. do jedzenia. Na przykład, albo czegoś do jedzenia. Nie wiem, co to by musiało być, ale dobra. Czegoś innego, zupełnie innego. No to wtedy mimo wszystko to ryzyko, że spotkamy się z jakimiś roszczeniami,
nie jest tak duże. Zdarzyło mi się w praktyce, ponieważ my też rejestrujemy znaki towarowe, prowadzimy badania zdolności rejestrowej znaków. Czasami wchodzimy w spory z innymi firmami, które mają znaki podobne, albo wydaje im się, że mają znaki podobne. Zdarzyło nam się na przykład dostać maila od firmy, która chce zarejestrować sobie znak, który jest podobny do znaku zarejestrowanego przez naszego klienta i poprosić nas o zgodę na przykład, bo ona musi tę zgodę w związku ze swoją lokalną procedurą, na przykład we Francji chyba tak było przed właściwym urzędem, musi przedstawić taką zgodę, bo urząd wyszukał, że jest podobny znak, no i trzeba pokazać, że właściciel nie ma nic przeciwko. W każdym razie to wyszukanie sobie ewentualnych podobnych znaków po pierwsze może nam pokazać konkurencję, a po drugie może nam pokazać, kto ewentualnie mógłby wystąpić z jakimiś roszczeniami. I teraz te znaki, to, że coś jest znakiem towarowym, znaki towarowe mają trochę lepszą ochronę niż po prostu utwory, dlatego że znak towarowy to jest własność przemysłowa firmy i ona ma po prostu odrębną regulację prawną, która je chroni i chroni te prawa wyłączne właściciela tego znaku. Natomiast co się dzieje w sytuacji, gdy wygenerowaliśmy sobie na przykład logo, korzystamy z niego, nie zarejestrowaliśmy znaku z jakiegokolwiek powodu, a ktoś się nim zaczyna posługiwać. I to może spotkać nas, a równie dobrze my możemy być tym kimś. To też nie jest sytuacja, w której wszystko jest stracone. Wtedy mamy rzeczywiście roszczenia i to będą już roszczenia o naruszenie praw autorskich, czyli nie tylko nie własności przemysłowej w postaci znaku towarowego, ale praw autorskich do utworu, tak jak posługiwanie się czyimiś zdjęciami, grafikami, jakimikolwiek innymi utworami, więc siła rażenia tego roszczenia może i jest mniejsza, tak biorąc pod uwagę praktykę występowania z różnego rodzaju żądaniami i wezwaniami, a z drugiej strony daje nam ogląd tego, kto może posługiwać się czymś podobnym i w jakiego rodzaju biznesach. Przyszła mi troszeczkę teraz na myśl taka futurystyczna wizja, no bo gdzieś tam wiemy, że ten AI też bardzo mocno w medycznych tematach wzrasta. Sam znam takie narzędzie, które pomaga diagnozować dużo wcześniej jakieś zmiany rakowe na przykład, jest w stanie ocenić to dużo wcześniej, jakby wyłapać ze zdjęcia dużo wcześniej niż człowiek i to w latach wręcz, ale właśnie pytanie na przykład w tym kontekście, kto jest odpowiedzialny za decyzję jakby podjętą na przykład na bazie modelu AI-owego, choć na przykład na tym case'ie, jak to może wyglądać w przyszłości? Myślę, że będziemy mieli dwie równolegle istniejące rzeczywistości. Pierwsza będzie taka jak dzisiaj, czyli to najgorsze wydanie generatywnej sztucznej inteligencji, czyli takie trochę zabawki, trochę niezabawki, których dostawcy generalnie nic nam nie obiecują, za nic nie biorą odpowiedzialności. Wprost w swoich warunkach wszyscy piszą: my ci dajemy coś, możesz to wykorzystywać, natomiast zalecamy ci sprawdzenie, czy to jest na pewno użyteczne, właściwe, legalne i nie podejmowanie istotnych decyzji w oparciu o te dane. To się znajduje czasami wprost w różnego rodzaju termsach, ale jak mówimy o narzędziach sztucznej inteligencji, które będą dostarczane szpitalom czy innym podmiotom, czy w ogóle będą branżowymi narzędziami, na przykład dla fintechów albo dla innych podmiotów, które działają w branżach regulowanych, no to myślę, że to będzie istotna noga, która będzie coraz bardziej gospodarowana, czyli dostawcy narzędzi, którzy biorą odpowiedzialność, dają jakieś gwarancje, to odpowiednio więcej kosztuje, ale to już nie są narzędzia do wszystkiego, tylko to są właśnie systemy sztucznej inteligencji, chociażby do wykrywania zmian nowotworowych i tyle. To jest zamknięty produkt i on jest przeznaczony na rynek, czy w zasadzie do szeroko rozumianej ochrony zdrowia i tam się zamyka. I w związku z czym ten, kto za nim stoi,
z jednej strony posiada odpowiednie kompetencje i daje jakieś gwarancje, ale też odpowiednio też pobiera opłaty z tytułu korzystania z tych narzędzi, więc myślę, że będziemy mieli te takie dwie ścieżki, to znaczy z jednej strony ta, gdzie dostawca daje i mówi baw się, ale ja ci niczego nie obiecuję, z drugiej strony jesteśmy poważnym dostawcą, tu są nasze certyfikaty, ISO, jesteśmy zgodni z AI Actem, to jest nasze narzędzie, mamy zabezpieczone kwestie danych biometrycznych, tego, tamtego i działamy jako poważny dostawca technologii na określonym rynku i bardzo czekam na ten drugi etap. Takie zapowiedzi też już się pojawiają ze strony chociażby big techów, które mają również te zabawkowe w cudzysłowie narzędzia. Być może rzeczywiście te plany zostaną zrealizowane, natomiast spodziewam się, że tam, gdzie mówimy o poważnym i naprawdę odpowiedzialnym podejściu do wdrażania rekomendacji sztucznej inteligencji, no to będzie to nieuniknione, bo też czym innym jest wykorzystanie grafiki, nawet jeżeli dostawca daje nam jakieś gwarancje, no a czym innym chociażby zakwalifikowanie kogoś na chemioterapię. To jednak inny kaliber Wiesz co, decyzji. taką też sprawą, która mnie osobiście bardzo mocno uderzyła, była sprawa taka, że uczelnie mają sprawdzać teraz pracę różnego rodzaju właśnie pod kątem takim plagiatu AI-owego. Ja mam z tym taki problem, że uważam, że można kogoś mocno skrzywdzić, bo jakby te narzędzia, które wykrywają, czy coś było stworzone z czatem GPT, czy nie, one zawsze ci dają jakiś procent szansy. One nigdy ci nie powiedzą, że to było, a to nie było, tylko dadzą ci procent. Więc nawet jeżeli wskaże ci 95% szansy, że to było pisane z czatem GTP, to zawsze jest te 5% takie trochę niewiadome i uważam, że nie powinno się kogoś wskazywać w jakiś sposób na podstawie takich procentów, a wiem na przykład, że ja swoje artykuły, które pisałem osobiście, testowałem w tych narzędziach i nieraz potrafiło mi wyjść, że 60% pisałem z czatem, a to było stworzone tylko i wyłącznie przeze mnie, więc przykre jest, że ktoś może zostać właśnie skrzywdzony z takiej trochę niewiedzy, jak to wszystko działa no bo jednak modele językowe, tak jak ChatGPT, one powstały po to, żeby naśladować człowieka, więc ciężko jest odróżnić taki utwór od innego, tym bardziej, że on stricte analizuje to, jak pisze człowiek. No czyli no to jest po prostu trudne. I powiedz mi, jak w takim wypadku podejść do sprawy takiego sprawdzania plagiatu na przykład? To tu są dwa aspekty. Jeden aspekt to jest to, czego rzeczywiście wymagają procedury uniwersyteckie i już dzisiaj jest tak, że że ten raport z systemu antyplagiatowego i tak powinien być weryfikowany przez promotora czy tam właściwego innego opiekuna, więc to nie ma tutaj automatyzmu i jego nie powinno być. Tym bardziej, tak jak nie wiem, nie mam informacji, żeby ten automatyzm miał gdzieś zaistnieć, raczej ma zostać uszczelniony ten etap tej pierwszej recenzji, powiedzmy pod kątem plagiatu, natomiast nadal pozostanie human oversight, można powiedzieć, czyli po prostu promotor, który popatrzy na to i będzie samodzielnie oceniał i będzie akceptował bądź nie akceptował danej pracy, bo dzisiaj też już jest możliwe, że system antyplagiatowy wskaże wysokie prawdopodobieństwo plagiatu, a praca i tak jest akceptowana z uwagi na to, że po prostu promotor ją przeczytał i zdaje sobie sprawę z tego. W przeróżnych dyscyplinach naukowych to działa inaczej. Na przykład w naukach prawnych to też jest częsty przypadek, no bo my mamy taką naukę, że nasza nauka polega na tym, że się przepisuje różne rzeczy i potem się mówi, a ja uważam tak, a ja uważam inaczej. No i jak przepisujemy te różne rzeczy, to one są plagiatami. I teksty ustaw, i jakieś interpretacje, i wyroki, i komentarze do ustaw. Więc z mojego punktu widzenia to jest codzienna sytuacja. Więc od strony uczelnianej myślę, że najlepszym sposobem poradzenia sobie z tym ryzykiem i też z tym ryzykiem niesprawiedliwej oceny jest zachowanie po prostu oceny promotora, który jest ekspertem w tej dziedzinie, zna przynajmniej w założeniu tego swojego studenta, doktoranta czy kogokolwiek i jest w stanie ocenić racjonalnie tę pracę, a system antyplagiatowy taki czy inny jest dla niego tylko wsparciem.
Z drugiej strony, jeżeli mówimy systemowo o podejściu do tego rodzaju ocen, to tutaj cały na biało wchodzi nam AI Act. Co prawda on dotyczy głównie komercyjnego wykorzystania sztucznej inteligencji, ale ociera się o te tematy uczelniano, szkolno, pracowe, że tak powiem. I on wprost określa określone systemy sztucznej inteligencji systemami wysokiego ryzyka, jeżeli na przykład mogą doprowadzić do podejmowania decyzji o dopuszczeniu kogoś do jakiegoś etapu jego edukacji, bądź o zaliczeniu jakiegoś etapu jego edukacji. I myślę, że podchodząc tak szeroko i właśnie celowościowo do tej regulacji, to AI Act mógłby być jakimś narzędziem w tego rodzaju sporze. W ogóle muszę się wytłumaczyć, dlaczego mój wzrok czasami ucieka, ponieważ siedzę tak, że mam nad swoją kamerą okno i tam są kury i pieski i różne stworzonka, które się tarzają i są rozkoszne, ale postaram się już na nie nie patrzeć. Okej, rozumiem. To zazdroszczę takiego widoku bardzo. Ja jeszcze chciałbym troszkę może filozoficznie podejść i włożyć taki kij w mrowisko troszkę, że pytanie, czy na przykład praca stworzona z czatem GTP w jakimś tam zakresie, czy ona ma wartość, czy nie ma wartości, no bo jakby dla mnie dalej taka praca może mieć bardzo dużą merytoryczną wartość, a tylko dany student sobie po prostu skrócił czas potrzebny na pisanie takich rzeczy właśnie generycznych, bym powiedział. I czy to jest dobrze, czy źle, czy może tutaj to całe środowisko naukowe nie powinno przemyśleć tego, że te narzędzia są używane, są do tego, żeby nam ułatwiać życie i może stworzyć razem jakąś po prostu wspólną rzeczywistość taką wyważoną, że można jednak używać tych narzędzi. To już się dzieje. Ja na początku tego roku miałam przyjemność prowadzić właśnie prelekcje na temat narzędzi AI-owych i ich wykorzystania i AI Actu dla sieci akademickich inkubatorów przedsiębiorczości, więc gdzieś tam te inicjatywy są, także na Politechnice Warszawskiej przygotowałam wykład właśnie o AI Actie i warsztaty, więc uczelnie się tym interesują i gdzieś chcą te technologie wpuścić pod swój dach. To z jednej strony, a z drugiej strony tak właśnie bardziej filozoficznie ja mam takie poczucie, że jak ktoś jest słaby, to i z czatem GPT będzie słaby. Jakby on sam z siebie nie da jakości nikomu, kto jej nie jest w stanie od siebie pierwotnie dać, więc technologia może być takim boosterem czy katalizatorem naukowych osiągnięć przeróżnych, począwszy od myśli filozoficznej, skończywszy na programowaniu czy na tworzeniu symulacji, cokolwiek. Myślę, że nie ma dyscypliny, w której nie mogłaby być, ale ona nie jest też jakimś magicznym środkiem, to nie jest dotknięcie magicznej różdżki, więc jeżeli ktoś nie będzie w stanie spełnić tych kryteriów niezbędnych do tego, żeby napisać pracę dyplomową zgodnie z zasadami, to ChatGPT też tego póki co za niego nie zrobi. Może w przyszłości będą takie narzędzia, natomiast dzisiaj wydaje mi się, że te efekty naszej pracy przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji, one nadal są takie jak my jesteśmy. My jesteśmy w stanie na nie przelać tyle kompetencji, ile mamy, a one tylko przekładają je być może na trochę inny sposób wyrazu, środek wyrazu. Dobrze, a ja wrócę teraz troszeczkę do biznesu. Powiedz mi, jakie są takie dobre praktyki na przykład przy kontraktowaniu i różnego rodzaju umów i zleceń z podwykonawcami, właśnie żeby się zabezpieczyć pod tym AI-owym kątem, tak w cudzysłowie. To tak. Jeżeli chcemy być w pełni zabezpieczeni, to warto wprost napisać zgadzam się, nie zgadzam na to, żeby korzystać z tego rodzaju narzędzi. Jeżeli się zgadzam, to z jakich? Możemy wprost je wskazać z nazwy, możemy jakąś kategorię obrać. Piszemy w umowie, że strony na przykład zapoznały się z regulaminem korzystania z tego narzędzia, z polityką prywatności i żadna ze stron nie ma tutaj zastrzeżeń. To znaczy one są świadome, czym ono jest. Czyli tym samym zabezpieczamy też trochę tego podwykonawcę, no bo umowa nie ma być tylko dla jednej strony, ale dla dwóch w założeniu. Zabezpieczamy siebie wzajemnie i jesteśmy wobec siebie transparentni.
możemy wskazać wprost, na przykład w jakim zakresie pozwalamy na korzystanie z tego narzędzia, a w jakim nie. Możemy wyłączyć. Na przykład nie zgadzamy się, żeby umowy były w nim przetwarzane, czy uzupełniane, czy cokolwiek, ale zgadzamy się na to, żeby były to posty na naszego bloga, cokolwiek. Wskazujemy wprost, co jest OK, a co nie jest OK. Możemy wskazać też, z tym też się spotykam na przykład w software house'ach, że wskazujemy, kto będzie korzystał z tych narzędzi, czyli klient zgadza się na to, żeby na przykład UX designer korzystał, żeby do testów korzystano, a w jakimś zakresie się nie zgadza. I to jest też jak najbardziej w porządku. Jeżeli mamy właśnie jakąś kwestię potencjalnie prawno-autorską, to tak jak wspominałam, rozróżnijmy sobie sytuację, czy to będzie po prostu generowana treść i ona trafi w takiej formie do klienta, na przykład dokumentacja techniczna. ChatGPT świetnie sobie z tym poradzi, być może nie trzeba jej uzupełniać. Dlaczego nie? Jeżeli taka trafi, no to mówimy wprost, że tak zostanie ta dokumentacja wytworzona. No i ostatnia rzecz, czyli oczywiście odpowiedzialność, kto jest za co odpowiedzialny. Najlepszą praktyką jest to, przekładając praktyki ze wszystkich innych obszarów naszego codziennego działania, że podwykonawca jako profesjonalista gwarantuje nam jednak pewien standard, to znaczy gwarantuje nam, tak samo jak w każdym innym przypadku, że to, co wytworzy, nie narusza praw osób trzecich, że jeżeli ktoś się zgłosi do nas z roszczeniami, to on te roszczenia przejmie albo wesprze nas w odpowiadaniu, pokryje koszty, no tutaj już formuł może być wiele, że na przykład zweryfikował przydatność tego, co zostało wygenerowane przed udostępnieniem czy oddaniem tego swojemu klientowi, czyli kładziemy nacisk właśnie na tę staranność, jak my ją rozumiemy, co jest dla nas niezbędne, żebyśmy mogli powiedzieć, OK, możemy wziąć na przykład te nagrania wykonane przez VoiceBota, ale ty się zobowiążesz, że przesłuchasz je wszystkie i odpowiednio skorygujesz w razie potrzeby, a nie będzie to po prostu taki transfer wygenerowanych treści z jednego podmiotu do drugiego. I to w zasadzie zamyka nam ten katalog postanowień, które myślę w większości przypadków będą w zupełności wystarczające. Czasami zdarza się tak, że przy dłuższych współpracach na przykład firmy tworzą sobie wspólnie jakąś listę takich narzędzi, mają ją we wspólnie zarządzanym dokumencie, aktualizują ją w razie potrzeby, podlinkowują sobie zasady korzystania czy tam regulaminy. Tutaj styl jest dowolny, natomiast ta transparentność na sam koniec się opłaca i może być też takim motywatorem dla tego podwykonawcy i jego własnej organizacji, żeby takie zasady po prostu określić, bo wtedy podwykonawca, który na zewnątrz najczęściej jest w takiej sytuacji, że ma poczucie, że odpowiada za wszystko i wszyscy chcą go obarczyć odpowiedzialnością za wszystko, sam siebie trochę wewnętrznie uspokoi i zabezpieczy. Okej. Czyli właśnie to słowo transparentność jest tutaj kluczem i jest to po prostu, myślę, fair między stronami. Paula, ja nie mam na chwilę obecną dodatkowych pytań. Bardzo Ci dziękuję, że chciałaś się podzielić tą wiedzą, bo dla mnie osobiście jest ona bardzo wartościowa. Mam nadzieję, że dla słuchaczy też. Bardzo Ci dziękuję za udział w tym odcinku i mam nadzieję, że może za jakiś czas nagramy kolejny, kiedy wejdzie na przykład jakaś nowa wiedza, nowe regulacje i zaktualizujemy troszeczkę ten odcinek. Także bardzo Ci dziękuję, życzę Ci udanego tygodnia i pozostajemy w kontakcie. Dzięki wielkie, dziękuję za zaproszenie, no i do zobaczenia i w kontakcie. Do zobaczenia.